Byliśmy w Białymstoku, widzieliśmy nienawiść. Widzieliśmy nie tylko kiboli, chuliganów, ale też zwykłych ludzi. Ludzi, którzy uwierzyli politykom, mediom, hierarchom kościoła. Uwierzyli wszystkim, którzy bezkarnie nazywają nas, osoby LGBT+, dewiantami, pedofilami, zagrożeniem dla rodziny. Widzieliśmy zwykłych ludzi przekonanych, że marsz zagraża ich dzieciom, rodzinom, całemu krajowi. Przekonanych tak głęboko, że najpierw zaczęli się nas bać, a potem zaczęli nas nienawidzieć. Dla bardzo wielu osób ze społeczności ani ta nienawiść, ani przemoc nie były niczym nowym. Ta przemoc wyrosła przed PiS-em i wyrosła na obojętności. Dlaczego dopiero film, na którym tłum skanduje Bóg, honor, ojczyzna na zmianę z wypierdalać, na którym kopie się nastolatka, rzuca brukiem w przerażone dzieciaki, przekonał nas wszystkich, że coś jest nie tak? Dlaczego dopiero teraz rozdzwoniły się telefony, a dziennikarze proszą nas, żebyśmy powtarzali i powtarzały, jak to właściwie było w tym Białymstoku? Chcecie wiedzieć, jak było w Białymstoku? Myśleliśmy, że nas zabiją. Tak było w Białymstoku. I wreszcie, czy wiemy, po co my tutaj w ogóle dzisiaj jesteśmy? Żeby się poklepać po ramionach, że wyszliśmy z domu, powiedzieć, jak bardzo jesteśmy zaskoczeni skalą, jak bardzo potępiamy, jak głębokie wyrażamy oburzenie, smutek, rozpacz, żal. A może po to, żeby się cieszyć, że przynajmniej nie obyło się bez ofiar. Tylko to nieprawda. Są ofiary. Spisujemy imiona tych ofiar od lat. Dominik z Bieżunia nie żyje, bo został zaszczuty przez swoich kolegów, koleżanki, a nawet jedną z nauczycielek. Nie żyje, bo ubierał się jak pedał. Została po nim kartka, na której napisał: jestem zerem. Nie rządził wtedy PiS ze swoją obłudną nienawiścią. Rządziła Platforma Obywatelska. Rządziliście wy, panie pośle. Wy! Po śmierci Dominika paliliśmy znicze pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Pytaliśmy się ministry Kluzik-Rostkowskiej z rządu PO, co zrobi. Szczerze potępiła wszelką przemoc. Potępiła nieskutecznie. 2 lata później z tego samego powodu zabił się Kacper. 70% młodzieży LGBT+ ma myśli samobójcze. Wiemy to z raportów organizacji, a nie z raportów ministerstwa. Ile z tych dzieciaków naprawdę odbiera sobie życie? Pozwolisz, że dokończę. Milo była osobą transpłciową. Była, bo niedawno skoczyła z mostu Łazienkowskiego, niedaleko stąd. Zabrakło jej sił, żeby wyjaśniać psychiatrom i lekarzom, kim jest, a właściwie kim nie jest, że nie jest szalona, że chce godnie żyć. Beata i Kamila wyjechały z Polski, bo się bały. Bały się nie tylko o siebie, ale też o swojego synka, którego usiłowały wychowywać w małej miejscowości na Mazowszu. W kraju, w którym teraz mieszkają, wzięły ślub, po prostu ślub! W Polsce są dla siebie obcymi osobami, tylko jedna z nich jest matką. Mówią, że tęsknią za Polską, ale nie wrócą, bo się boją, bo przecież tylko jedna z nich jest matką. Jeśli drugiej coś się stanie, to dziecko jest sierotą. Inny mężczyzna, nazwijmy go Paweł, dowiedział się o tym, że jego mąż, który w Polsce był osobą obcą, miał poważny wypadek. Paweł był wtedy za granicą, ale szybko wrócił do kraju, ale nie zdążył. O śmierci swojej obcej osoby dowiedział się od przyjaciół. W szpitalu zastał puste łóżko. Ciało jego męża odebrała rodzina. Rodzina, która powiedziała Pawłowi, że jeśli pojawi się na pogrzebie, to go, cytuję, zapierdolą. Według Rzeczpospolitej on rodziną nie był. Po 13 latach związku nie miał prawa pochować swojego męża. Kiedy w zeszłym roku złożyliśmy kolejny, trzeci już projekt ustawy o związkach partnerskich, który miał być krokiem do pełnej równości w Sejmie, Grzegorz Schetyna mówi, że to pusty gest, który wywołuje papierowe emocje. W Miłość nie wyklucza mamy mnóstwo takich historii. W naszej społeczności mamy mnóstwo papierowych emocji. Papierowe emocje gromadzą się w nas od lat. Kiedy po 8 miesiącach rozmów z ludźmi Rafała Trzaskowskiego udało nam się wreszcie, w Miłość nie wyklucza, razem z innymi organizacjami, doprowadzić do podpisania warszawskiej deklaracji LGBT+, usłyszeliśmy, że przeszkadzamy w walce o demokrację. Wczoraj napisał do nas nauczyciel, zapytał, co z tą deklaracją. Ja już chcę pomagać ludziom w mojej szkole. Odpowiedzieliśmy, nic z tą deklaracją. Przecież bronimy demokracji, a nie dzieci. Kiedy prosiliśmy Donalda Tuska o spotkanie, kiedy jeszcze był premierem, na początku jego kadencji, nie odpowiedział. Kiedy prosiliśmy o namiastki w postaci namiastki naprawdę równości jakichś nędznych związków partnerskich, które były rzekomo kompromisem. Jak to się skończyło? Kto zgłosował przeciw?
Kiedy chcieliśmy przedostać się z tymi informacjami o Dominiku, o Kacprze, o wszystkich ludziach do mediów, słyszeliśmy, że jesteśmy tematem zastępczym. Ważniejsza jest obrona demokracji, ale wcześniej ważniejsza była budowa autostrad i lotnisk. Dziękujemy Państwu za te lotniska. Dzięki nim możemy łatwiej uciekać z własnego kraju. Nie, przepraszam, muszę dokończyć. Kiedy Jarosław Kaczyński wywołał falę oburzenia, nazywając ludzi gorszym sortem, poczuliśmy po prostu zażenowanie. Bo my, lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, wszystkie nieheteronormatywne, zawsze byliśmy gorszym sortem i to wcale nie dla Kaczyńskiego. Wartości europejskie, których bronicie, niestety nie obejmowały Dominika, Milo, Beaty, Kamili i ich synka. Nie obejmują też nas, którzy jeszcze żyjemy w tym kraju. Byłem w Białymstoku. Widziałem dwie dziewczyny, nakrywały się flagą, kiedy z góry leciały race. Usiłowały tańczyć, kiedy wreszcie zabrzmiała muzyka. Widziałem, jak chowały flagę do plecaka, ponieważ już wtedy po mieście krążyły grupki i wołały, że jest polowanie na pedałów. Te dziewczyny miały więcej odwagi niż wszyscy politycy w tym kraju. Razem wzięci. Nie chcę wam pokazywać, że jestem tutaj tylko z bólem, pretensjami i że robię sobie terapię. Ponieważ tak, oczywiście też robię sobie terapię. Ale zamiast tego przyszedłem tutaj z rozwiązaniami. Nie chcę apelować o solidarność. Nikt nie rozumie w tym kraju, co to jest solidarność. Gdybyśmy rozumieli, to już dawno nie trzeba byłoby robić takich demonstracji. Przychodzę tutaj z konkretem. Przychodzę tutaj z deklaracją, którą podpisało 27 organizacji LGBT+ z całej Polski w marcu, kiedy ta szczujnia już się zaczęła. To jest seria propozycji, diagnoza tego, co jest nie tak z polskim prawem i konkretnych rozwiązań, konkretnych ustaw. Ustawa o równości małżeńskiej, gotowa od 5 lat. Ustawa o tranzycji, ustawa umożliwiająca godne życie osobom transpłciowym, gotowa, czeka, uwalona w Sejmie. Ustawa antydyskryminacyjna czeka, nie dostała się nawet do Sejmu. Nowelizacja kodeksu karnego, która uniemożliwiłaby te nieszczęsne wlepki, uniemożliwiłaby szczucie. Co się z nią stało? Gdzie ona jest? Dlaczego nie ma jej w programie od Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, całej opozycji? Te akty prawne czekają na lepsze dni, czekają na waszą odwagę, na tę odwagę, której możecie się wszyscy i wszystkie nauczyć od tych dziewczyn z Białegostoku. Możecie nauczyć się od nas, którzy jeszcze usiłujemy tutaj zostać. Dlatego proponujemy wam mimo wszystko, po tym wszystkim, po tych latach, po tych kłamstwach, proponujemy wam współpracę, bo co innego możemy zrobić? Możemy rozkleić naklejki po mieście, mówiąc, tutaj jesteście u siebie, żeby dzieciaki zobaczyły tęczę i przez chwilę pomyślały, kurczę, nie jestem sama, nie jestem sam, nie zabiję się. Dlatego my teraz proponujemy wam, panie pośle Szczerbo i wam wszystkim, inni politycy, współorganizowanie okrągłego stołu, przy którym jeszcze przed wyborami spotkamy się wspólnie. Spotkamy się z liderami waszych partii, waszych ugrupowań i wy powiecie nam wtedy konkretnie, czy, co i kiedy chcecie zrobić, żeby nigdy więcej nie było Dominika, żeby nigdy więcej nie było Kacpra, żeby nigdy więcej nie było Milo i żeby Beata i Kamila nie bały się o swoje dziecko i mogły bezpiecznie wrócić do tego kraju. Chciałbym skorzystać, już wiem, zająłem strasznie dużo czasu, chciałem skorzystać z tej rzadkiej okazji, kiedy jestem bardzo blisko posła Platformy Obywatelskiej, żeby przekazać mu do własnej ręki te oto deklaracje. To jest spis rozwiązań. Zrobiliśmy to za was. Czekamy na informacje od was i wszystkich partii opozycyjnych w sprawie współorganizacji okrągłego stołu. Dla Milo, dla Dominika, dla Kacpra, dla nas wszystkich. Dziękuję. Wielkie brawa. Wielkie brawa. To było bardzo mocne, bardzo emocjonujące wystąpienie. Hubert Sobecki, Miłość nie wyklucza.